Cześć, witajcie na kanale firmy Korbanek. Dzisiaj warsztat zimową porą. Pokażemy, co robimy, co mam aktualnie na nowej hali w zimowy dzień. I tak, na pierwszy plan przygotowanie do wydania ładowareczki MultiOne 5.3K. Tu mamy też sprzedana maszyna pod klienta i szykujemy ją do wydania, czyli ostatnie takie szlify, przegląd, czy wszystko działa, wszystko jest sprawne. Podczepiliśmy paleciaka, bo ona idzie z paleciakiem, no i z taką łyżką. Także tutaj mamy na warsztacie, żeby właśnie to skompletować wszystko i już wydać do klienta. Kolejne to przygotowujemy kombajnowa, też się sprzedał, cały czas jeszcze mamy w ofercie te kombajny i tu też akurat, jak widzicie, przygotowania mamy na warsztacie, trzeba przejrzeć maszynę, czy wszystko działa, wszystko jest sprawne, wszystko się kręci, wszystko się obraca. Tu taki trochę poważniejszy temat, kemper, przystawka. Odsuniemy koszt. Akurat chwilowo mamy przerwę, mamy inne pilniejsze prace, a to kemper nie jest na razie potrzebny. Adapter do zbioru kukurydzy na kiszonkę, bo to wiadomo, to będzie gdzieś potrzebny dopiero we wrześniu, może koniec sierpnia. O co chodzi? No prawie nowy, no ale niestety operatorowi wyrosła studzienka na polu. Nie wiem, czy to będzie widać. I tu właśnie prawą stroną przyhaczyło tę studzienkę, no i niestety tu możecie zobaczyć cała ta prawa strona, która się tu zamyka na tych zawiasach, no to ona jest ewidentnie skrzywiona. Cały ten, no powinno to być widać na filmiku, cały tutaj jakby prawa strona właśnie, co się otwiera, zamyka, odstaje. Jest tutaj w tym miejscu, co wam pokazałem, tu zresztą widać też wybrzuszenie i w tym miejscu jest skrzywiona, także ten element cały musi być nowy. No i pytanie, to trzeba jeszcze rozebrać, czy tu na pewno nic się nie stało z tą środkową ramą, czy tu te uchwyty od tego jakby zawiasu, gdzie ona się otwiera, zamyka, czy to tu jest dobre, to wszystko jeszcze zostaje do posprawdzania, porozbierania, także taki dosyć gruby temat. No to no niestety tak czasami się zdarza. Tutaj mamy akurat, to jest przekładnia główna Capello. No, mieliśmy też, klient nam zgłosił, że przekładnia mu się rozleciała, na szybko kupił od nas nową, wymieniliśmy ją, no bo to był w trakcie sezonu. Także szybko, w miarę wszystko poszło, tak żeby kombajn mógł dalej pracować, przystawka mogła pracować też, no a starą przystawkę klient chciał, żebyśmy ją zregenerowali, zobaczyli co się stało. Także przekładnia jest naprawiona. Klient chce ją po prostu sobie zostawić na zapas, dlatego zlecił nam jeszcze naprawę tej starej przekładni, po to, żeby mieć już na zapas, że w razie czego teraz, jak mu się kolejna jakby popsuła, czy będzie miał jakąś awarię, to wtedy przekłada tylko sobie przekładnie i nie traci już czasu na przestoje. Od rolnictwa do przemysłu ciężkiego. Ładowarka teleskopowa Farezin to synonim wszechstronnej siły i niezawodności. I tak, kolejne dwa temaciki. Tutaj mamy, to jest monosemy na ramie Extend. Taka fajna rama. Ten tam jest trochę bardziej złożony, ten tu jest mniej. I teraz tak, czemu taka fajna rama? To wam pokażę, zobaczcie, tu macie takie zabezpieczenia. Tu są wypisane odległości i przestawiając jakby tą taką zapadkę, to zabezpieczenie na jakiś tutaj konkretny otwór, który chcemy, możemy ten siewnik bez problemu zwężyć od 40 cm do 80, jak się nie mylę, tak do 80. Czyli tak, siejemy kukurydzę, rozstawiamy na 75, składamy, on się potem rozciąga na 75 cm. Chcemy siać buraka czy rzepak, ustawiamy na 45 bez problemu. Nie trzeba odkręcać, jak to jest w innych ramach, że każdą sekcję musimy odkręcić, przekręcić, mierzyć, czy one mają odpowiednie rozstawy. Tutaj tylko za pomocą przekładania tego elementu, tak jak widzicie, mamy skalę, co ile centymetrów i siewniczek jest dosłownie w kilka minut przezbrojony pod daną szerokość siania. Także bardzo fajna rama.
na szerokich kołach, duży zbiornik do podsiewu nawozu. I tak jeszcze tutaj, to akurat jeden i drugi, ten monosem to jest oferta wolna. To nie są pod klienta, tylko są po prostu takie, które składamy na plac. Jak przyjdzie klient, będzie mógł sobie kupić. Tutaj redlice nawozowe też na takim wzmocnionym wsporniku. I tutaj akurat ten rozgarniacze, które idą z przodu przed sekcją, one tu przychodzą, pokażę w tym miejscu, ten akurat ma rozgarniacze, jakby takie, to się nazywają gwiaździste. One bardziej służą, jak ktoś ma więcej resztek na polu, stosuje jakieś uproszczenia, to wtedy to są takie gwiaździste rozgarniacze, które po prostu te całe resztki rozcinają, rozprowadzają na lewą, na prawą stronę, tak żeby tutaj redlica bez problemu nacięła rowek i ziarno trafiło na odpowiednią głębokość. Także ten siewnik to będzie taki bardziej właśnie do siewu w uproszczeniach. A tutaj ten siewnik, tutaj akurat go Krzychu i Bartek składają. Ten ma, tak zobaczcie, takie nie okrągłe, nie obracające się, tylko takie po prostu dwa płaskowniki na lewą, na prawą stronę i one mają za zadanie właśnie usunąć różnego rodzaju kamienie, bryły, wyrównać tą powierzchnię, tak żeby kółko kopiujące też uzyskało jedną i tą samą głębokość pracy. Także taka jakby różnica między tymi siewnikami. Tamten ma takie gwiaździste właśnie, a ten ma tutaj metalowe takie płaskowniki, które rozgarniają cały materiał właśnie na lewą, na prawą stronę. Sekcję tutaj mamy monoshocksa, czyli na amortyzatorku, które zapewniają też szybszą pracę jakby w polu. Tu jeszcze pokażemy, mamy większy dostęp. Tu też mamy, zobaczcie, elektrosprzęgła, czyli każdą sekcję w czasie pracy możemy sobie rozłączyć, czyli jak mamy jakieś pola z klina czy z ukosa poprzeczniaki, to wtedy bez problemu możemy sobie pojedyncze sekcje bez wychodzenia z ciągnika rozłączyć, żeby po prostu nie marnować nasion, nie robić nakładek. I tak, tu zobaczcie, ten tu jest, mówię, bardziej złożony, widać, to jest też dosyć duży ten siewnik, tu jeszcze jest taki pomost, to trzeba jeszcze też przykręcić. No, już hydraulika, elektryka jest pociągnięta w tym siewniku i tak to wygląda. Także dzieje się na warsztacie zimą. Tu mamy Arbosika, to już jest typowo wydanie do klienta, model 2040. I tutaj akurat ten ciągnik stał na placu, ale klient sobie zażyczył ładowacz czołowy, dlatego tutaj montujemy ładowacz czołowy. To jest akurat też kupiony z tą przedłużoną gwarancją 7-letnią, ten ciągniczek. I tak, tu mamy następnego, też tu jest już wydanie do klienta, tak samo ciągnik sobie stał. Klient też zażyczył sobie ładowacz czołowy, to jest 3055. Zamontowaliśmy ładowacz czołowy. Także to jest ostatnie tutaj przygotowywania do wydania. Tu mamy łyżkę do tego ciągniczka. Ładowarki MultiOne. Wszechstronny pomocnik. Idealny wybór dla wielozadaniowych prac w ogrodzie. Mandam Spec 3-metrowy. To już jest, też go składamy, montujemy, bo to jest też już typowo pod klienta. Klient go kupił, on stał u nas na placu i teraz jak już jest sprzedany, to montujemy go całego, czyli montujemy tutaj, tak widzicie, te talerze za sekcjami roboczymi, no i na końcu jeszcze podwójny wał. Dobrze, i tu mamy taki zestaw, też już jest przygotowany do wydania, to już jest pod klienta. No, jak widać, jakie ma wyposażenie, no to można, nie trudno się domyślić, że będzie gdzieś coś odśnieżał. Także montowaliśmy tutaj przedni tuz, no i do tuza, tak jak widzicie, zamontowany jest spychacz do śniegu, pług śnieżny, fajny pług śnieżny, to zobaczcie, mamy lewą, prawą stronę, możemy oddzielnie regulować lewą stroną, oddzielnie regulować prawą stroną, możemy zrobić to po ukosie, czyli będzie spychał śnieg na jedną stronę, ewentualnie na drugą stronę, a możemy też zrobić odwrotny trójkąt, tak jak teraz mamy, widzicie, zewnętrzne strony bardziej wysunięte do przodu, możemy je, tak siłowniki się schowają, one będą bardziej do tyłu.
Także fajny pług, bardzo dużo możliwości tutaj ma właśnie do odśnieżania. To jest wersja, to jest pływająca, że ona sobie kopiuje tutaj teren, dostosowuje się do nierówności. No i z tyłu jeszcze montowaliśmy posypywarkę Dexwala. Też bardzo dużo się w tym roku tego sprzedaje. Tutaj mamy, widzicie, regulację, jak ona ma daleko rzucać. Wytycznych ustawień trochę tutaj jest, do chodników czy jakieś tam drogi, wszystko można dopasować. No i tutaj wiadomo, przewody hydrauliczne, to musieliśmy się tu wpiąć do przedniego tuza, żeby to sterowanie było tutaj właśnie, żeby tu schodził góra-dół, no i wiadomo, potem jeszcze muszą być wyjścia na ten pług. Tu mamy elektrozawór, który właśnie odpowiada za regulację lewego i prawego skrzydła. No i ostatni jeszcze ciągniczek, który mamy do przygotowania do wydania, no to jest też Arbos 3055, to już jest w ogóle tutaj, możecie zobaczyć w wersjach komunalna, nawet z koloru, bo jest pomarańczowy, nie tak tamte są zielone. No i to też ostatnie szlify, sprawdzenie, czy wszystko działa i można go ładować i wywozić do klienta. No i tak jak widzicie, hala to jest tutaj kombajnowa i maszyn towarzyszących, zaczepianych, uprawowych, a mamy takie zapotrzebowanie, tyle sprzedaje się teraz ciągników Arbosa, że musieliśmy tutaj wprowadzić ciągniki i też tutaj je przygotowywać do wydania, bo niestety nie mieścimy się na tamtych halach, gdzie są tylko ciągniki przygotowywane do wydania. Tymczasem byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pamiętajcie o kciuku w górze i śledzenia naszego kanału.